stosując odmienne metody. W Wielkiej Brytanii człowiek o nazwisku Dilly Knox próbował złamać szyfra, stosując tradycyjne metody papierowe. Odniósł częściowy sukces, jednak nie udało mu się złamać kodu. The history of how Enigma came to be broken has been shrouded in mystery. Two of my own relatives worked at Bletchley Park during World War II, but they only admitted that decades later. The reality is that Poland, France and Britain were all trying to crack Enigma using very different approaches. In the UK, a man called Dilly Knox tried to break the cipher using traditional paper-based methods. He had some success, but could not crack the code. We Francji major Bertrand z drugiego biura Sztabu Generalnego zorganizował śmiałą kradzież ksiąg szyfrów. Ale to Polacy zrozumieli, że tylko matematycy będą w stanie złamać szyfra Enigmy. I to właśnie polski zespół matematyków pod przewodnictwem Mariana Rajewskiego odniósł sukces. Pozwoliło to później Alanowi Turingowi stworzyć bombę kryptoanalityczną kolejnej generacji, zdolną łamać najtrudniejsze szyfrogramy. Jest to kolejny przykład na to, w jaki sposób Polska przyczyniła się do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej. In France, Major Bertrand of the Deuxième Bureau applied panache and arranged for someone to steal the code books. But it was Poland that realized that only mathematicians could break the code. And of course, it was a Polish team of mathematicians led by Marian Rajewski who ultimately succeeded. This allowed Alan Turing to develop the later generation bomb, which could crack the most complex codes. Yet another example of how Poland contributed so much to the Allied victory in World War II. Wiele zależało od kilku utalentowanych osób, ale historia Enigmy to znacznie więcej. Obecnie bliska współpraca krajów członkowskich Unii Europejskiej czy NATO wydaje nam się oczywista. Jednak to, co wydarzyło się w roku 1939, było rzadkością. Ci suwerenne państwa po jedynym tylko Volstacie w 1939 roku zdecydowali się podzielić wszystkimi posiadanymi informacjami, mimo że nie były to informacje tej samej rangi. Ta współpraca była kontynuowana również po upadku Polski i Francji. Mamy ogromny dług wdzięczności wobec wszystkich, którzy byli w tę sprawę zaangażowani. Niestety, niektórzy z nich nie przeżyli wojny. Much depended on a few talented individuals, but the Enigma story is much, much more than that. Today we take for granted close collaboration in organizations like the EU and NATO. But what happened back then was a rarity. 3 sovereign states came together in 1939, and after one false start, decided to share what they knew, even though what they each brought to the table was not of equal value. That cooperation continued both after the fall of Poland and the fall of France. We owe an enormous debt of gratitude to all those involved, some of whom tragically did not survive the war. Kończąc, chciałbym oddać szczególny hołd Jerzemu Rozyckiemu, Henrykowi Żygalskiemu i Marianowi Rajewskiemu oraz wszystkim tym, którzy im pomagali. Zawdzięczamy im naprawdę wiele. In conclusion, I would like to pay a particular tribute to Jerzy Rozycki, Henryk Zygalski i Marian Rajewski and all those who helped them. We owe them an immense debt of gratitude. Cześć ich pamięci.
Rendons-leur hommage aujourd'hui. We will remember them. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy panu ambasadorowi. Thank you, Ambassador. Za chwilę nastąpi ceremonia złożenia wieńców. The ceremony of wreath laying will start in a few moments. Zapraszamy delegację do zajęcia miejsc za wieńcami. I invite the delegations to stand behind their wreaths. Ja pójdź zobaczyć. Nie, to może czekać, ja pójdę zobaczyć. Tam szarfa jest, tak? Co? Szarfa jest. Jest, jest. Przejdźcie tam. Wieniec od weteranów, uczestników walk o niepodległość Rzeczypospolitej składają przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich. The wreath from the veterans of the struggle for the independence of Poland is presented by the representatives of organizations and alliances of war veterans. Wieniec składa delegacja rodzin polskich matematyków, kryptologów. W składzie delegacji pan Gerard Bryszak, pani Maria Bryszak, pani Anna Kanon-Zygalska, pani Barbara Hirsch, pani Ewa Łapkiewicz, pan Jerzy Edward Palut, pani Janina Sylwestrzak. The wreath from the delegation of the families of Polish mathematicians and cryptologists. Wieniec od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej składa podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan minister Maciej Klimczak. The wreath from the President of the Republic of Poland is laid by the Undersecretary of State and the Chancellery of the President, Minister Maciej Klimczak.
Wieniec od Senatu Rzeczypospolitej Polskiej składa pani senator Barbara Borys-Damięcka. The wreath from the Senate of the Republic of Poland is laid by Madam Senator Barbara Borys-Damięcka. Wieniec od ministra obrony narodowej składa podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pan minister Maciej Jankowski. The wreath from the Ministry of National Defense is laid by the Undersecretary of State in the Ministry of National Defense, Minister Maciej Jankowski. Wieniec od ministra pracy i polityki społecznej składa doradca ministra pani Maria Bożena Wróblewska. The wreath from the Minister of Labour and Social Policy is laid by the advisor to the ministry, Maria Bożena Wróblewska. Wieniec od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych składa szef urzędu pan minister Jan Stanisław Ciechanowski. The wreath from the Office for War Veterans and Victims of Oppression is laid by the head of the office, Minister Jan Stanisław Ciechanowski. Wieniec od szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego składa zastępca szefa biura pan minister Zbigniew Włosowicz. The wreath from the National Security Bureau is led by the Deputy Head of the Bureau, Minister Zbigniew Włosowicz. Wieniec od ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej składa Jego Ekscelencja pan Robin Barnett. The wreath from the Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is laid by His Excellency Robin Barnett. Wieniec od ambasady Republiki Francuskiej składa Jego Ekscelencja pan Pierre Buller. The wreath from the Embassy of the Republic of France is laid by His Excellency Pierre Buller. Wieniec od ambasady Republiki Iraku składa Jego Ekscelencja pan Assad Sultan Abu Galal. The wreath from the Embassy of the Republic of Iraq is laid by His Excellency Assad Sultan Abu Galal. Wieniec